A dzisiaj moim niezwykłym gościem jest nie kto inny jak Jabłko zjadł. Tylko wiesz, że ty będziesz robić tego autotuna. Ja nie potrafię. Spoko. Andrzej jest twórcą muzyki w fandomie. Tworzy muzykę, rysuje, robi animacje. Andrzej, coś jeszcze? Czy zapomniałem o czymś? Nie, to wszystko raczej. Muzyka, animacje i Śpiewa? rysunki. No bo śpiewasz też, no. No, zgadza się. Tak jest, tak jest. Jak każdy tutaj w miarę wie, to ja i Andrzej, no dzielą nas spore kilometry. Jak ci, Andrzej, przebiegła podróż? Przebiegła, Wyspałeś się w pociągu, autobusie, coś tam? no, podróż przebiegła spokojnie przede wszystkim. Nie było jakichś większych turbulencji, poza tym, że zaczął padać deszcz. Tak, tak. Ile ty tu jechałeś? Jakieś z pół godziny? Bo wiadomo, to jest podcast dla fanów serialu My Little Pony, a dokładnie dla Bronies. Andrzej, jak się zaczęła twoja historia z fandomem? Mów. Także zaczęło się to w taki sposób, że od 2017 roku tak zacząłem się trochę tym interesować z powodu tego, że mój brat przeglądał sobie internet, nie? No i tak patrzę, co on tam przegląda. Ja patrzę, Koń. dokładnie, ale nie. Przeglądam, ja patrzę, co on tam przegląda właśnie. A ja tam patrzę, Rainbow Factory, takie, oho, jesteś na pewno dobrze wszystko tam pod kopułą? No ale tak patrzę, ty, no ale ciekawe. No i tak się wciągłem w to, lecę, coraz to głębiej, aż widzisz, znalazłem się tu. Czas mija, ludzie się zmieniają, a ja dalej w tym tkwię. Tak, to niczym choroba. Dobra, no to Andrzej, to tak z grubej rury, no jeżeli masz ten swój kanał muzyczny, tworzysz też muzykę, DJ-ujesz, pytanie najważniejsze, czy chciałbyś może zdradzić tutaj mi, bo ja w ogóle nie mam pojęcia, ja w ogóle nie wiem, fanom, oni też nie wiedzą, kiedy jakiś najbliższy koncert, kiedy jakieś plany, kiedy trasa koncertowa, Andrzej, wszyscy czekają. No, ciężko mi jest określić, czy to się stanie teraz, za miesiąc, czy za pół roku, czy może nigdy. No zobaczymy, nie? Być może coś się szykuje w lipcu, ale za wiele na razie zdradzić nie mogę. Tak. Ja nie wiem też, nie wiem właśnie o co chodzi. Kiedy tak u ciebie się coś takiego zrodziło, że na przykład moją pasją nie będzie jazda na rowerze, tylko spróbuję z muzyką. No to było to tak, że muzyką interesuję się od małego. No głównie zaraziła mnie tą pasją moja mama, która nie pamiętam kiedy, ale to było już naprawdę dawno. Mieliśmy takiego jakby keyboarda, takiego einfachowego, już tak to powiem, nie? No i moja mama tam sobie coś pogrywała. Ja tak obserwowałem. Kurczę, ale ja też chcę. No i mama mi tak dawała pograć i coś tam brzdękoiłem jakieś... Coś tam niby wychodziło, ale to jeszcze nie było takie... to nie było coś, czego bym słuchał dzisiaj, nie? Ale wtedy miałem jakieś bodajże 8-10 lat, nie? No, ale ja tak mniej więcej się od tego zaczęło. No i co było dalej? Leciałem sobie z tym... będę musiał chyba ci zrobić coś pojeba. Dobra, czekaj. Spoko, dobra. Czekaj. Dobra, to ty jak znajdziesz wątek możesz mówić, a ja się przejdę po jedną rzecz, dobra? Jasne. Jak wspomniałeś, na keyboardzie grasz, także chciałbyś zagrać coś dla fanów serialu My Little Pony? Możemy spróbować. Dawno się nie bawiłem, ponieważ przełączyłem się na Launchpada, ale spróbujemy. Dziękuję. Ten film będzie miał bardzo dużo cięć, już teraz widzę. Mhm.
Także skończyliśmy chyba na tym, że opowiadaliśmy o tym, dlaczego się zainteresowałem muzyką, co nie? Tak, tak, No. no. Tak. I wracając do tego wątku, no to było gdzieś około, tak jak to co mówiłem, właśnie było gdzieś w okolicy 2012-2013 roku. Potem miałem taką jakby przerwę od tego, żeby potem wrócić do tego w 2016 roku, kiedy pierwszy raz odkryłem coś takiego jak oprogramowanie do tworzenia muzyki. I jak się można spytać? No, Znaczy to, że nielegalne, to wiadomo, no ale nazwa. No FL Studio. FL Studio, no A na tym zielonym czasem nie robiłeś? robiłem, wcześniej? ale to później. A, Najpierw testowałem FL Studio, oczywiście Dobra. wersję domową, nie, żeby nie było. Oczywiście, no, nie No. zaprzeczam. Bawiłem się. Strasznie mnie bolała dupa, że nie mogłem zapisywać wtedy projektów. No ale jakoś trzeba było żyć. Zawsze się po prostu wchodziło eksport, render do MP3 czy do innego wave'a i się jakoś żyło. Tak, tak. Tak się oszukiwało system. Jest Sony Ericssona, czy nie? To znaczy? Nie. Ten telefon taki. Co, nie pamiętam. Bo tam w Sony Ericssonach pamiętam, że był chyba program. Tak, też w Sony do tworzenia Ericssonach był. muzyki. No. Music DJ czy jakoś tak. No. Miałem, ale nigdy nie wiedziałem, że coś takiego tam jest. No i A teraz wiesz, że się tym kiedyś nawet bawiłem? Mam jakieś archiwalne zapisy tego? Niestety nie. Kurde. Ale wiesz, to jeszcze kiedy na chleb się mówiło pep czy coś. A, no to tak. Nie no, ja na przykład czasami nie pamiętam, co wczoraj jadłem, a co dopiero w tamtych czasach robiłem. Wiem, że żyłem, no. Więc to chyba już jakiś sukces, no. No, dokładnie. Tutaj mamy jedno pytanie od naszego widza. Jak ocenia swój pierwszy konwent kucykowy? Było zajebiście. Tyle, czy może chciałbyś rozwinąć tą myśl? Co ci się podobało? Czy nie czułeś jakiegoś takiego na początku przed wejściem skrępowania takiego, że Boże. Potem pierwszy to był, jaki pamiętasz może? Wiesz co, pierwsze co pamiętam to były jakieś po prostu mini-mity, nie? Jeżeli chodzi o pierwszy, a zarazem jedyny konwent, na którym byłem, to był Snowfall. W tym roku ten, co był. W zeszłym. W zeszłym, no. No. A to pamiętam, jak na cię się tam Tak, zawoziłem. podwoziłeś mnie Ja wtedy. się spóźniłem chyba jak zawsze. No, Ale nie powiem, trema była. Trochę się stresowałem, aczkolwiek jakoś było. o, no to git. Najważniejsze oczywiście. Ulubiona postać z kucy. Twoja, nie wliczając w to twojego ocka oczywiście. Jasne. I mojego. Nie, z moich ulubionych postaci z MLP bym powiedział, że to jest Applejack i Fluttershy. Applejack, bo ja wchodzę, a Fluttershy, bo jestem taki shy. Aha, faktycznie. No zobaczymy, czy na twoim pierwszym koncercie też będziesz taki. Liczę, że nie. Nie zawiedź mnie. Miejmy nadzieję. Masz jakiś taki pamiętliwy feedback, który otrzymałeś po jakimś kawałku od jakichś fanów, który ci zapadł jakoś tak w pamięci? Jakiś taki komentarz twojej twórczości, coś takiego masz może? Mam dwa. Możemy pójść bardziej tą radykalną stroną, a możemy pójść tą bardziej taką motywacyjną. Bo są dwie wersje. To Two For You, ta motywacyjna druga może. Dobrze, no to pierwszy komentarz, jaki dostałem, to zajeb się, zabij się. Nie, by to zmotywowało. No mnie nie, na szczęście. A nie, drugi komentarz jest taki, był właśnie taki przyjemny, nie? Taki zapierający dech w piersiach. No było coś niesamowitego. Bo po prostu widzisz, siedzisz, robisz coś i nagle ktoś się pochwala. To jest niesamowite. Pamiętasz treść tej wiadomości? To była łapka w górę? Nie pamiętam, bym musiał sprawdzić, ale no. Ja rozumiem, że miałeś taki już moment. Miałem. Że ci się... Jak to się mówi? Motyle w żołądku? Mhm, dokładnie. No fajnie. Wy też możecie mi napisać jakiś komentarz, żebym też poczuł takie motyle. Napiszcie, proszę. Tylko to bardziej motywujące, nie to pierwsze. Okej, po każdy mówi, że od kilku, może nawet kilkunastu lat, że fandom umiera, że to już jest koniec, tak dalej. Załóżmy, że fandom umiera za 2 dni. Do jakiej grupy fanowskiej uciekasz? Robię swoją. Nie uciekam nigdzie. Nie masz jakiegoś takiego serialu albo kreskówki, która jest na równi, jeżeli chodzi o kucę, albo też ją tak lubisz?
Szczerze nie powiedziałbym. No, czyli rozumiem, że te kuce to jest taki główny cel i taki Tak, to jest mój element, główny nurt. Główny nurt. No jest jeszcze Has-Been Hotel, ale to ciężko mi tam by było uciec szczerze. Wszystko można, wiesz. No. Z drugiej strony, wiesz, od fanów koni do furasów niedaleka droga. Nie zgadzasz się z tym. No, to możemy pociągnąć ten wątek. Czy osoby po prostu fani serialu My Little Pony to też furasy? No, Poważna analiza teraz, poważna analiza. Ja się wyprostuję. nie powiedziałbym. Co prawda, i to jest zwierzę, i to jest zwierzę. No ale patrząc na to, my też jesteśmy ludźmi, więc jak możemy siebie zaliczyć do furasów, furasów do kucy, a kucy do furasów, nie? No tak, No. tak. Tak, to w sumie. Znaczy to jest tylko moja opinia, nie? Jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawcie, żeby nie było. No, każdy ma prawo do swojej opinii. No ja na początku się z tym nie zgadzam. Ja jednak uważam, że wstyd się przyznać, ale moim zdaniem no nie jest to też trochę furasa, ale to jesteśmy poróżnieni. Podoba mi się to, że się różnimy w jakimś temacie. Tak, ale się nie utożsamiam jako furas, ale uważam, że to furasy. No okej. Jakie plany? Jakie plany na przyszłość? Skupimy się teraz, wrócimy trochę do tej muzyki. Jakie plany na przyszłość związane, powiedzmy, z tą muzyką? Jakiś albumik może z tyłu głowy jest? Czy jakiś taki kawałek, który tak chowasz pod kocem, czekasz na ten taki moment, że tak wypuści taką bombę rozsiać w fandomie? No powiem tak, na ten moment mam parę kawałków w produkcji. Jeszcze więcej jest w planach, aczkolwiek myślę, że te parę kawałków uda mi się do tego roku, do końca tego roku wydać. Odbiłeś trochę pytanie. Albumik. Czy albumik będzie? Zobaczymy. Może to będzie po prostu jedna wielka kompilacja moich prac. Zobaczymy. Okej. To mam też pytanie od słuchacza. To jest bardzo poważne pytanie. Liczę na twoją powagę, Andrzej. Czy uważasz, że ogórek kiszony ma jakiekolwiek szanse na konkurencję z ogórkiem konserwowym? To ja mam pytanie do tego słuchacza. A próbowałeś zwykłego ogórka? No właśnie. To kurwa, no mi się podobają te Bardzo pytania. poważne pytanie, nie? Mi się podobają te pytania. Nie wiem jak tobie, ale to... Masz jakiegoś takiego twórcę muzyki, którego tak ubóstwiasz? Bo widziałem, że tam remix Prince ostatnio robiłeś, kawałek od niego. Nawet napisał komentarz. Zgadza się? Ucieszyłeś się bardzo. Czy nie? Zgadza się. Tak. Masz jakiegoś takiego, który cię zmotywował jakoś do podjęcia tej muzyki? Zależy, czy teraz patrzymy na tych fandomowych, czy nie fandomowych. A może i na tych, i na tych. Spróbujmy się może skupić na tych fandomowych. No to mówimy jak z tych fandomowych, no to myślę, że Prince jak najbardziej byłby tutaj moim źródłem inspiracji. Też mogę powiedzieć, że Spitfire, że oraz Undream Panic. Ludzi jest dużo, twórców, artystów mniejszych jest jeszcze więcej. No ale myślę, że oni jak najbardziej mogliby być tą topką w źródłach mojej inspiracji. Okej. No to jak wałkujemy jeszcze temat tej muzyki, powiedzmy, że stwierdzam, dzisiaj wstałem sobie rano i stwierdziłem, że ja chcę zostać twórcą muzyki. Za co, od czego bym się powinienem zabrać? Za co się powinienem na początku zabrać, żeby sprawdzić, czy to w ogóle dla mnie jakiś oprogramowanie, najlepiej darmowe, powiedzmy. Co byś mi polecił? Co do darmowego oprogramowania na start, no myślę, że FL Studio w wersji demonstracyjnej jak najbardziej by wystarczyło. Co prawda nie zapiszesz tych projektów, ale wyeksportować sobie je już możesz na przyszłość, jako takie małe archiwum na przyszłość, nie? No jak ci się nie spodoba, no to możesz po prostu tym rzucić w kąt i nie wiem, zająć się, nie wiem, obieraniem marchewek czy coś. No, Z takich darmowych programów mogę jeszcze polecić LMMS. To jest rozwinięcie od Linux Multimedia Studio. Korzystałem z tego programu ładnych parę lat. Niezły, aczkolwiek do FL Studio się nie umywa. w fandomie powiedzmy, ile lat się uznajesz za osobę, która należy do fandomu za bronies? Ile lat? No, za broniaka takiego. No ja bym powiedział tak, w pełni broniakiem tak stałem się gdzieś
w 2019 roku. To już będzie jakieś prawie 5 lat. To w sumie wtedy, kiedy myśmy chyba do technikum jeszcze razem chodzili? Czy to było chwilę przed? Chyba chwilę przed. Tak, to było... Nie, to jeszcze było zanim poszedłem do technikum. No. To jeszcze mi się objawiło, gdy chodziłem do gimnazjum. No u mnie, kurde, to już gimnazjum było, no. W gimnazjum też było. Bo też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale my z Andrzejem poznaliśmy się tak, w sensie razem chodziliśmy do technikum do jednej klasy i to tak, żeśmy kilka dni po rozpoczęciu szkoły zdali sobie sprawę, że obaj mamy coś nie tak pod kopułą i obaj jesteśmy fanami kolorowych koni. Mi się wydaje, że to nawet było tego samego dnia, gdy my się poznaliśmy. Może na ten sam dzień. Ale tak, no to z pewnością było takie zdziwienie, no bo wiadomo, jak rozmawiam z różnymi osobami, to dużo osób tak właśnie że kiedyś konie oglądał. No i zazwyczaj to był tylko tak, że jakiś wątek był, że oglądał. A tutaj ja działałem wtedy w fandomie, Andrzej sobie coś tam skrobał z muzyką, to chyba był jeszcze ten okres, gdzie ty te kawałki za Shrekiem robiłeś i dużo było tych remixów, tych I'm Blue, Dokładnie. Tak. No ale to z pewnością było zaskoczenie. No i w zasadzie dzięki temu, żeśmy się tak poznali z Andrzejem i to jakoś istnieje. No, a Andrzej też mieszka, należy do rebelii Bronie z Chorzów. Dokładnie. Tak. No, więc obaj godnie reprezentujemy tutaj to. Bo jak już o tym fandomie, no to masz jakieś takie wspomnienie? Bo już trochę lat tutaj już siedzisz w takim wypadku. Jakieś takie wspomnienie z fandomem, które dla ciebie jest takie bardzo ważne. No mi się wydaje, że najważniejszymi wspomnieniami z fandomu są te, w których kogoś poznałem. A tu poznałem Szpadla przykładowo, pozdrawiam cię serdecznie. Tu poznałem Hurcia, poznałem Altiusa, też cię pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Ja też. No, poznałem wiele dobrych, ciekawych ludzi. Mogę też pozdrowić Minka, którego też serdecznie pozdrawiam, który sprawił, że jestem trochę szczęśliwszym człowiekiem. No ale wracając do tego, co mówiłem, właśnie tym najważniejszymi wspomnieniami są, gdy kogoś poznawałem. Okay. Takie rzeczy zapadają po prostu w pamięć. Czyli to jest najbardziej cenne, twoim zdaniem. Ciężko się nie zgodzić. No. Ze sceny naszej polskiej masz jakieś takie osoby, które mógłbyś wymienić? Z polskiej sceny. W jakim kontekście? No, powiedzmy takiej bardziej z takiego poziomu strony muzycznej, żeby też kto śpiewa, bo ta scena nasza ogólnie jest trochę duża, ale bardzo dużo osób jakoś gdzieś tam się ukrywa i jak pyta się jakiegoś muzyka fandomowego, to zazwyczaj jest Altius, Jabkozjad i czasem Perek Equestria. A na przykład jest jakiś K-Vision, też coś tam skrobie. No, słyszałem, że coś tam skrobie, aczkolwiek ja, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną fandomu, to kojarzę Soulmastera, kojarzę Dolce, kojarzę też przez jakiś czas też miałem okazję współpracować z Virus Ponies. Nie pamiętam, kto jeszcze był, ale wiem, że ktoś jeszcze na pewno był w tej liście. No, Virus Pony, to akurat podoba mi się ten styl jego, trzeba powiedzieć. Przez to, że on jest taki czysto brudny, że tak to ujmę, dźwiękowo, to skrada to moje serce jakoś tak. No, jaka przyszłość nas czeka, Andrzej, twoim zdaniem? Pobawmy się teraz może w wróżbita Andrzej. Jaka przyszłość twoim zdaniem czeka, powiedzmy, nasz fandom? Bo tutaj wiadomo, 5. generacja wbiła na salony i ona miała być taką nadzieją, ale się okazała taką trochę kulą u nogi, która według niektórych rujnuje trochę. Twoim zdaniem widzisz jakąś przyszłość, powiedzmy, dalszą w tym świecie naszych kolorowych koni, czy to już tak coraz bardziej będzie zamierało, znikało i znikniemy całkowicie? Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że na pewno nie znikniemy, bo cały czas ktoś coś tworzy. Tu powstaje wiele fanowskich projektów, tu są każdy ma jakiś pomysł, jak to można byłoby rozwinąć. Zobaczymy, co na to Hasbro, nie? Okej. Masz jakiś taki kawałeczek muzyczny,
ze świata fandomu taki ulubiony? Taki, że nie śpisz nocą, tylko o nim myślisz. Tak? Na pewno taki mam, tylko musiałbym sobie dać chwilę na to, żeby sobie przypomnieć jego nazwę. Mhm. Chyba że po prostu chwyciłbym telefon i zobaczył, co tam mam, nie? Chwycimy telefon. Dobra. Tu przykładowo piosenka Respire autorstwa Spitfire. Wejdźmy sobie na twój kanał, Andrzej. Zobaczmy, czy na pewno aż taki świeżak. Najstarszy utwór. No to nie są kuce. Nie, na to lepiej nie patrz. Nie polecam. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her face. Nie, na twoim kanale z pewnością jest wiele ciekawych utworów. Niektóre nawet zyskały trochę większą popularność. 31 000 wyświetleń. Tyle to moje wszystkie kanały łącznie nie zebrały wyświetleń. No, nie przeginaj. Ale 121 000 subskrypcji. Nie wiem, czy ty pamiętasz? Ile? 1200 subskrypcji. Andrzej już chciał stąd uciekać, już na Malediwy miał jechać. Ale pamiętajcie, wcześniej powiedziałbym, że ilość jest ważna, ale przy obecnej sytuacji, gdzie Andrzej mnie wyprzedził, pamiętajcie, nie ilość, a jakość. Dokładnie. Jaki wpływ serial miał na ciebie, Andrzej? Przede wszystkim mocny. A bardziej szczegółowo, no, sprawił, że tak ciężko mi jest sobie wyobrazić trochę inny stan funkcjonowania i trochę inne życie bez tego serialu. Może nie wiem, gdzieś bym pod mostem leżał albo coś, znaczy co? Nie no, żartuję. Jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem, wpływ serialu, no, sprawił, że poznałem naprawdę wielu wartościowych ludzi, w tym przykładowo ciebie. No spokojnie, nie jesteś jedyny. Dziękuję. No, ale dzięki temu serialowi też zacząłem się bardziej angażować w fandom jakby, bo nie wiem, czy bez tego jakkolwiek bym ruszył. Czuję się czasami jako twórca tutaj w fandomie niedoceniany? Może? Czy ty się czujesz, czy ja się czuję? Czy ty się czujesz, Andrzej? Ja nie będę ukrywać, ja się czuję niedoceniany i to fest. No, powiem tak, przez długi czas tak faktycznie było, że się czułem taki trochę niedoceniony, ale patrząc na ostatnie wydarzenia, zwłaszcza jak oglądałem ostatnio teraz zestawienie 25 najlepszych piosenek fandomowych z zeszłego roku, pojawiłem się dwukrotnie. To takie, ty, może jednak coś znaczę w tym fandomie. Niewiele, ale coś jednak znaczę. O, no. No nie no, chociaż też chyba, że się pojawił w tym epce, tej bronie z Helpy Corner? Helpy's Corner jakoś Helpy's tak. Corner, no to ty chyba też tam jest gdzieś To wątek. był mój pierwszy debiut akurat wtedy. Zobaczę, czy to wykopię, powiem, że na archiwum Music coś takiego ostatnio wykopałem to i no. Na Bandcampie na spokojnie to znajdziesz. Dodamy też link, jakby ktoś chciał poczytać. Brakuje nam czegoś tutaj na naszej polskiej scenie świata fandomu, twoim zdaniem? No przede wszystkim większej ilości takich zaangażowanych artystów, jakby. Coś twoim zdaniem da się zrobić, żeby ich tak uaktywnić? Co powinniśmy robić, żeby ich tak uaktywnić? Przede wszystkim może stworzyć takie środowisko, które nie byłoby, które mogłoby po prostu ich wesprzeć albo coś, nie? Może coś pokroju jakiegoś labelu albo coś nawet. Okej, bo powiedzmy, no, czego właśnie ci najbardziej brakowało, kiedy ty zaczynałeś tą przygodę? Brakowało ci, powiedzmy, może kontaktu z jakimiś artystami większymi? Czy... Przede wszystkim kontaktu. Okej. No i samej uwagi, nie? Ludzi, bo wszyscy przyklejali się do tych większych twórców, zwłaszcza zagranicznych.
No i tak ciężko było się wcisnąć. No tak, to jest w sumie tak, oni są ubóstwiani niejednokrotnie. No, Znaczy to dobrze, że mają swoją No popularność. tak. Zasłużyli sobie to z pewnością jak najbardziej. moim zdaniem zmienił się trochę jakoś fandom na przestrzeni lat, jak ty żeś dochodził, a teraz? Jakieś takie zmiany Szczerze? dostrzegłeś? Tak zrobiło się jakoś tak bardziej pusto. Trochę. Aczkolwiek to jest tylko moja perspektywa, bo jestem zamknięty w pewnej bańce, nie? Z której rzadko co wychylam nosa. Tak, potwierdzam. Ten Discord twój jest ogólnodostępny? Jak najbardziej. To będziecie mieli link w komentarzu do bańki Andrzeja, w której się chowa i ukrywa. Rzadko kiedy za nią wychodzi, ale was tam zaprasza. Może go spotkacie, nie wiadomo. Porozmawiać z idolem. Jak ci się ogólnie, Andrzej, dzisiaj podobało? No, było spoko. Naprawdę dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Powiem tak, no było na pewno krótko. Inaczej krótko. Krócej niż ostatnio. Było trochę cięć też. Nie będę ukrywać, ale to nie bez powodu. Ponieważ ja jestem osobą, która lubi testować różne rzeczy i formaty. Też chciałem po prostu zobaczyć, jak się odcinek przyjmie właśnie w takim krótszym wymiarze czasu i inaczej zmontowany. No, ale zobaczymy, jak uda mi się to zmontować. Zobaczymy, czy Andrzejowi przypadnie do gustu. Mam nadzieję, że tak. Szykują się ciekawe osoby w najbliższym czasie też. Zaczynam powoli ruszać ten wózek, bo nie będę ukrywać, że był przestój od ostatniego odcinka do tego tutaj z Andrzejem, jak go widzicie, ponieważ były trochę problemy, w sensie studio się przenosiło i tutaj kurde, 4. film i 3. raz pod rząd jest zmiana studia, no kto by się spodziewał. No, później wiadomo, święta, nie święta, ludzie byli zajęci, ale udało się z Andrzejem się spotkać. Cieszę się bardzo, że żeś wpadł. Chciałby zareklamować może jakieś swoje social media, coś powiedzieć, coś tutaj? No, zareklamować to bym chciał przede wszystkim swój kanał i swojego Discorda, na którego zachęcam, byście wbijali. Tak, kanał na YouTube Jabłko Zjadł, przez P, nie B. Dokładnie. Ja kiedyś przez B pisałem Jabłko Zjadł, ja mówię, Andrzej. Spoko, ja kiedyś słyszałem, ktoś mówił do mnie jabłko zjadł przykładowo, nie? Chociaż najlepsze, co usłyszałem, chyba było jabłko zjeb. No! Ale w sumie do mojego charakteru pasuje. Boże, jak Andrzej robił roast na samego siebie. No, także miło, żeście spędzili z nami czas. Mam nadzieję, że w miarę się podobało. Pamiętajcie, krytyka, jeżeli chodzi o mnie, bardzo ją lubię i fajnie było, jakbyście szczerze napisali, co uważacie. Andrzejowi jeszcze raz dziękuję. I śledźcie jego social media, ponieważ w najbliższym czasie może się pojawić ciekawa informacja. Ja wiem, jaka to informacja. Andrzej, nie wiem, czy Andrzej w sumie wie, czy nie. Może nie jest świadomy tego. Także dzięki jeszcze raz za to, żeście się pojawili. Teraz będzie kamera ogólna, środkowa. Teraz nas 2 Andrzej widać. Możesz pomachać czy coś. Siema. Dobra. Subskrybujcie Ponycast. O, i tutaj guzik. O, tu. Boże, środkowymi palcami pokazuje. O. Nie, tu będzie twój guzik do subskrypcji. Albo odnośnik do kanału. Dobra. Ja nie wiem, czy to można zrobić. Dobra, git. Dobra. Dobra. Studio Stian Media. Na zlecenie Ponycast. Czas południa. Czytał Dexter.